Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk i witam was w kolejnym odcinku z Jak budować Minecraft na moim kanale. To jest doskonale wam znana wieża pillagerów. Stara i no powiedzmy sobie szczerze, okropna. No jest po prostu brzydka w ciul. Natomiast dzisiaj zrobimy z niej taką oto przepiękną i naprawdę mega kozacką wieżę pillagerów z charakterem i to jest wieża godna najnowszych wersji Minecrafta, a nie to stare gówno. Drodzy widzowie, teraz wyświetla wam się pełna lista materiałów, która jest wam potrzebna do przebudowania tej wieży w Minecrafcie. Wymiarów niestety nie podaję z uwagi na to, że zwyczajnie nie budujemy jej od zera, tylko przerabiamy już istniejący projekt. Zresztą zgodnie z tym, o co sami prosiliście, więc zaczynajmy. I teraz tak, o widzowie. Najlepiej znaleźć sobie wieżę, która jest 2 kratki wyżej, albo jeżeli tu jest jakiś pagórek, to ściąć go tak, żeby ta wieża była 2 kratki wyżej, bo będzie wam to dużo łatwiej przerabiać. I teraz tak, na początek zniszczmy może wszystko, co tutaj mamy do tych filarów, bo to znacząco nam ułatwi całą budowę i liczenie w ogóle odległości, jakie są nam potrzebne do... Kunie, uciekajcie mnie stąd. Do zbudowania tego wszystkiego, ponieważ tu będziemy mieli naprawdę, ale to naprawdę dużo roboty. Chociaż w sumie, czy tak dużo? Nie wiem. Zbudowałem to w 2 godziny na live, więc ogólnie jeżeli czasami są transmisje u mnie na kanale i przychodzi wam takie powiadomienie, to serdecznie polecam wbijać, bo ostatnio właśnie robiliśmy taką wieżę od podstawy do samej góry i mogliście zobaczyć cały proces tworzenia oraz procesy myślowe, jakie mi towarzyszyły. Zacznijmy może od przodu budynku. I teraz tak, skoro to mamy, to możemy przejść do budowy. I teraz tak, jak tu mamy te filary, to tutaj możemy zrobić sobie na 3, natomiast tutaj będziemy mieli wejście już jakby do wewnątrz, nie? Bo podłoga będzie na tym poziomie, więc ze spokojem. Teraz robimy sobie na wysokość 4 kratek, tutaj z jednej i z drugiej strony. Tu możemy dodać sobie coś takiego, natomiast tu u góry na 5 kratce dostawiamy nic innego jak schodki te displaytowe. I teraz tak, tutaj możemy sobie również to od razu zabudować w taki sposób. Natomiast teraz tutaj możemy dostawić sobie takie zwężenie dokładnie taki sposób, żebyśmy mieli coś takiego. Tutaj będziemy później robili też z displaytu, ale na początku zróbmy po prostu te wszystkie tutaj wymiary, które mamy. Teraz odtąd liczymy 3 łącznie z tym. To znaczy robimy 1, 2, 3 i tutaj sobie to zabudowujemy w taki sposób. Tutaj dostawiamy sobie schodek, natomiast tutaj znowu dostawiamy sobie, pójdziesz koniu won, coś takiego. Teraz w tym miejscu dostawiamy sobie po prostu coś takiego, to jest z tego no to złoto, te złote coś, co możecie znaleźć w świątyniach w Netherze. I tutaj również możemy coś takiego sobie jak najbardziej zrobić. Teraz przechodzimy na drugą stronę. I tutaj ponownie liczymy 3 łącznie od tego, czyli mamy 1, 2, 3. To sobie tutaj budujemy. Robimy sobie jeden wstępu. 1, 2, 3, 4. Super. Tutaj znowu 1. I tu na rogu znowu wstawiam. Pójdziesz mi stąd, no. Coś takiego. Ok. I to mamy już zrobione. To jest takie bardzo, ale to naprawdę bardzo ogólnikowe. To możemy sobie też przeciągnąć, widzowie, wiecie co? Coś takiego zrobić. Może dotąd. Tutaj również w ten sam sposób, bo tutaj będziemy mieli taką platformę, ale do tego przejdziemy sobie za momencik. I teraz tak naprawdę, może dobra, wiecie co? Skończymy tą jedną stronę i później będziemy ją po prostu przekopiować, bo to będzie dokładnie wyglądało tak samo z każdej strony, ok? Więc może ja to skończę i troszeczkę to wyteksturuję. Tutaj musimy wstawić coś takiego, natomiast jeżeli chodzi o te ściany, to ja wam proponuję, żebyśmy zrobili może coś takiego. Tutaj zrobić tak i tak, tutaj tak i tutaj znowu zrobić tak i tak, żeby to, wiecie, było takie trochę mimo wszystko poteksturowane, nie? I tutaj ponownie możemy zrobić, skoro tam robiliśmy tak, że tu było 1, to tu możemy zrobić tak, że tu będzie powiedzmy 2, 2, a tu będzie 1, żeby to troszeczkę inaczej wyglądało, żeby to było poteksturowane i względnie trzymało się kupy. Co robimy dalej? Dalej możemy przejść sobie do tego, że tutaj zrobimy coś takiego. Tu możemy oczywiście zrobić w standardowy sposób takie wsporniki i te wsporniki możemy bez problemu zrobić, tak wam powiem, przy każdym filarze, czyli tutaj tak samo, żeby to już było jednolicie zrobione wszędzie.
Natomiast tutaj u góry będziemy robili sobie coś takiego, że zrobimy sobie taką platformę, jedną, drugą, trzecią i czwartą. To znaczy, tutaj robimy sobie tak, tak, tak i to możemy sobie już rozwalić. Tutaj również robimy sobie tak, tak, tak i to możemy rozwalić. To będziemy oczywiście wszystko lekko teksturowali, chyba że chcecie zostawić jednolite, bo wiem, że niektórzy z Was wolą zostawiać jednolite, to jak najbardziej możecie tak to zostawiać. Tu natomiast, no może nie popękany, a o ten bym tutaj postawił i teraz tak o. Tu robimy sobie spornik, tu robimy raz, tu natomiast dajemy sobie ten rzeźbiony, tu dajemy zwyczajny, tu dajemy ponownie ten, tu dajemy ponownie coś takiego i tutaj dajemy ponownie coś takiego w ten oto sposób. I to już tak naprawdę możemy zrobić, to zrobię, powiem Wam, że już względnie dookoła, żeby to wyglądało w miarę sensownie. Ok, mam coś takiego i teraz tutaj sobie ustawiam, to jest soul sand, jakikolwiek tak naprawdę soul sand. Tu możemy wstawić coś takiego i to możecie nawet sobie podciągnąć o jeden wyżej, żeby zrobić to w ten sposób i podpalamy to w taki oto sposób. Chociaż na upartego, jeżeli to Wam nie pasuje, to możecie zostawić tako i też moim zdaniem w sumie możecie zostawić tako. Będzie też dobrze wyglądało. Dobra. I teraz tako. Tutaj robimy dokładnie to samo. Czyli dostawiamy sobie display, tutaj zwykły, tutaj dostawiamy sobie rzeźbiony, rzeźbiony, rzeźbiony. Tu dajemy sobie w tę stronę schodki. Ok, tu dajemy sobie wspornik, tu dajemy sobie wspornik, tu dajemy sobie w drugą stronę coś takiego. No i oczywiście dostawiamy sobie płotki, soul sand i podpalamy. I mamy coś takiego. Tutaj teraz, drodzy widzowie, oczywiście możemy sobie to zrobić w taki sposób, a to wszystko, co mamy tutaj, możemy sobie już elegancko zabudować niczym innym jak naszymi cegłami. Ok. I teraz, tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli, a chcemy, to dobrze by było trochę to poteksturować tym wypolerowanym, o tym właśnie dzyndzlem, nie? I to możemy sobie tak, wiecie, ja o tym troszkę myślałem i ja bym to robił bardzo delikatnie, bo to widzicie, to się mocno wyróżnia, więc nie róbcie tego tak mega chamsko, nie? Róbcie to sobie tak naprawdę, naprawdę delikatnie. To ma być taki mega dodatek, a nie coś, co zmieni diametralnie wygląd całej budowli. To nie ma dominować, to ma być miły akcent, nie? Czyli o tak na przykład tutaj. To ma być takie, wiecie, pyk, że ktoś zobaczy, powie, ty, fajnie zadbał właśnie nawet i o taki szczegół. I coś takiego możemy już sobie skopiować na każdą stronę, więc to wejście mamy już tak naprawdę skończone i ja je przekopiuję na każdą stronę. No i bardzo ładnie, jak zobaczycie sobie tutaj, z każdej strony dokładnie mam to zrobione w taki sam sposób, tylko tu, o właśnie mi jedno zgasło, to sobie podpalę, o, ale z każdej strony co do zasady mamy to samo, tu oczywiście będziemy wykopywali wejście z każdej możliwej strony, tu w środku to zrobimy sobie już tak naprawdę pod koniec, jak już będziemy jak już przejdziemy do dekoracji, to sobie wtedy zaczniemy od dołu to wszystko dekorować do samej góry. Ale co? Mamy taką bazę zrobioną. Dobrze. I teraz tak o. Kolejnym krokiem będzie przerobienie tej ściany i ona będzie wyglądała tak samo z każdej strony, więc znowu ja zbuduję jedną i później przekopiuję wszędzie. Jeżeli chodzi o start. Tutaj na początek ja sobie zrobiłem coś takiego, że zrobiłem tak, tak, tutaj tak, tak, natomiast tutaj w ten sposób i to jest z wypolerowanego andezytu. Tutaj natomiast te elementy podmieniłem na nic innego jak display. Tylko teraz możemy to zrobić na dwa sposoby. Jeden sposób to jest taki, a drugi sposób, który najpewniej ja zrobiłem, to jest taki, że wstawiamy tutaj nic innego jak schodki. Teraz tutaj, w tym miejscu ustawiamy sobie lodestone, coś takiego, w taki oto sposób i teraz odtąd liczymy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i tutaj robimy nic innego jak, moi drodzy, coś w ten deseń. I tutaj wszystko, co mamy w tym miejscu,
możemy tak naprawdę nawet dotąd rozwalić i wstawić sobie tutaj bardzo ładnie schodki w taki oto sposób. Idąc dalej, tutaj ten element, który mamy tutaj, całą tą dekorację, również możemy sobie rozwalić. Tutaj wszędzie, gdzie mamy tą białą podłogę. I teraz na przemian możemy sobie wstawić tutaj tak, że będziemy zaczynali tutaj od półpłytki tej stone brickowej, w sensie tu będzie półpłytka, sobie ją zaraz wstawimy. Natomiast tutaj możemy sobie oddać coś takiego w ten sposób. Natomiast tutaj dostawiamy sobie elegancko coś takiego, żeby nam to ładnie wyglądało. Teraz jeszcze, żeby to wszystko lepiej wyglądało, to tak o, tutaj te ściany możemy sobie rozwalić i w ich miejsce możemy sobie wstawić coś takiego. Tutaj z tej strony dokładnie możemy zrobić to samo. Ok, raz, dwa. Tutaj, gdzie mamy te trzy, to podmieniamy sobie na nic innego jak na stone brick. Natomiast tutaj wstawiamy sobie nic innego jak po prostu nasze cegły. Więc tutaj robimy dokładnie to samo, żeby o tym nie zapomnieć, i tutaj wstawiamy sobie cegły. Dobrze, idąc dalej, to co mamy tutaj, to możemy sobie to rozwalić, podobnie jak ten element tutaj, bo tutaj będziemy mieli display jako, tak to jest display? Undesit jako blok. No i wiadomo, skoro tu mamy coś takiego, to wezmę sobie już to tutaj też będziemy mieli coś takiego, nie? Bo to będzie z drugiej strony, ale to sobie zaraz przekopiujemy. I teraz jak to dalej robimy tutaj z tymi bokami? Tutaj, drodzy widzowie, jak chodzi o tą część, to robimy sobie tak, że tutaj będziemy robili sobie na przemian. To znaczy, robimy sobie display, 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 tutaj display, tutaj display, tu display i tu display. Natomiast tutaj możemy sobie wstawić na spokojnie coś poteksturować, czyli już możemy sobie znowu dodać sobie coś takiego, tutaj w to miejsce coś takiego, tutaj również możemy sobie coś poczarować z teksturami i dodać sobie na przykład coś takiego, żeby to nie było wszystko takie jednolite. Oczywiście, jeżeli chcecie jednolite, to róbcie jednolite. Ja wolę trochę mieć urozmaicone, ale tak jak zawsze, to zależy od Was, co Wy chcecie mieć. Róbcie tak, żeby Wam się podobało. I już naprawdę ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić, to dodać oczywiście sztandary w tych oto miejscach, żeby to wszystko ładnie wyglądało. I tak gotową ścianę możemy przekopiować w każde inne miejsce z każdej strony. Więc ja sobie to sobie zaznaczę w taki sposób, że może zaznaczę sobie to dotąd, elegancko, i tutaj sobie staję na środku i to wszystko ładnie, pięknie przekopiuję na wszystkie inne strony, żeby Was już tym nie zanudzać. No i super. I jak widzicie, mamy to już ładnie przekopiowane tutaj. Dosłownie z każdej strony jest zrobione tak samo. Tutaj sobie tylko, właśnie, powstawiam te kawałki, których mi brakuje. Dobra. Tu widzicie, mam już wszędzie porobione dokładnie to samo, jeżeli chodzi o ten poziom. Więc możemy przejść do samej góry. I teraz, co robimy na górze? Na początku musimy sobie rozwalić wszystko to, co tu mamy, poza tymi filarami. Bo to będziemy mieli do zmiany tutaj w zasadzie wszystko, więc żeby to poszło sprawniej, żebyście też się nie pogubili w trakcie, to wydaje mi się, że najlepiej będzie po prostu rozwalić tutaj wszystko to, co mamy elegancko, w taki sposób. Cały ten dach zostawiacie tylko tak naprawdę te filary, które tutaj są. Wydaje mi się, że resztę już mogę nawet spróbować sobie usunąć komendą, żeby Wam nie marnować czasu. I tak to chyba sobie zrobimy, że ja sobie to tutaj zaznaczę. To będzie szło dotąd, elegancko, ciach, ciach, ciach. Cut i bardzo ładnie mam sobie to wszystko już tutaj pousuwane. Dobra, jest to elegancko zrobione i teraz mogę zacząć przerabiać tutaj cały ten szczyt. I teraz, co robimy? Jeżeli chodzi tutaj o te boki, to tutaj wszędzie, gdzie mamy te elementy, takie zwrócone do, no wiecie, to coś po prostu mamy. Tu akurat nie mamy. No dobra, to będziemy musieli to podmienić zaraz. Cyk. I teraz mogę to już sobie podmienić. Zrobimy tak, tak i tutaj
Cyk, dobra, mamy coś takiego. Na początku robimy coś takiego. Teraz bierzemy te z jaskiń, te świecące liany i tutaj wstawiamy sobie jako taki dodatkowy, jeszcze bym powiedział, dekor, który będzie nam to wszystko ładnie urozmaicał. Teraz z kolei bierzemy sobie znowu ten lodestone i tutaj w to miejsce, gdzie mamy cobblestone'a, podmieniamy na lodestone. Teraz w tym miejscu ustawiamy sobie oczywiście nic innego jak piasek dusz, czyli mamy ten soul soil, soul sand, co wybierzecie, co będziecie mieli, to będziecie mieli. I tutaj sobie możemy zrobić już ponownie kolejne nasze pochodnie, które będą jak najbardziej świetnie wyglądały. Elegancko, dobra, to mam zrobione, to mogę już sobie popodpalać, to na szczęście nam się tutaj nic nie zapali od tego, więc jest jak najbardziej superancko, plus doda to naprawdę fajnego klimatu tutaj w tych wieżach, więc możemy to już sobie tutaj bardzo ładnie, pięknie zrobić. Dobrze, tu mam to zrobione, elegancko. I teraz, jeżeli chodzi tutaj, to robimy coś takiego, że stawiamy 1, 2 odstępu 1, 1, 2 odstępu 1, a pomiędzy wstawiamy furtki, coś takiego. I tak robimy z każdej strony elegancko, w ten sposób. Ale to będzie kozacko wyglądało, widzowie. Naprawdę, jak zbudowałem tą wieżę na live'ie, to po prostu się jarałem jak dziecko. To tak mega dobrze. Zresztą zaraz zobaczycie. Zresztą widzieliście już efekt finalny, ale zaraz zobaczycie, jak będzie to wyglądało jeszcze lepiej po wybudowaniu. Ok. I to tak naprawdę możemy zakończyć ten etap z uwagi na to, że dalej musimy zbudować dach, a później wchodzimy już w elementy stricte dekoracyjne, jak jakieś klatki, nie klatki, zmiany podłóg, schody, bla 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 bla. Więc teraz przejdziemy do najtrudniejszej rzeczy w tym całym projekcie, czyli do zbudowania dachu i uzbrójcie się w cierpliwość. Naprawdę, bo z tym dachem ja się kopałem chyba z samą godzinę. Jakby wszystko zbudowałem w godzinę, a z dachem samym się kopałem godzinę, więc zaczynamy zabawę. Od czego zacząć? Zacznijmy od wyznaczenia środka. Robimy 2 i tutaj robimy 3. Coś takiego. Teraz, drogie widzu, robimy tutaj raz w ten sposób, tutaj raz w ten sposób, tutaj raz i tutaj dajemy po 2. 2 i tutaj 2. Elegancko. Z drugiej strony robimy to samo, czyli tutaj wyznaczamy sobie środek, czyli mamy tutaj 2 do góry, 3 i teraz tu dajemy sobie raz, w sumie też możemy dać od razu na środku, bo dlaczego nie. I tutaj dostawiamy sobie 2 z tej i 2 z tej. I ponownie to samo z tej strony. To już tutaj będzie w miarę powtarzalne, bo to jest taki jakby element startowy, w którym będziemy sobie zaczynali. Postaram się Wam to wyjaśnić najłatwiej i najprzyjemniej jak tylko umiem, ale nie obiecuję, że się nie pomylę, bo ten dach jest skomplikowany. Więc zaraz zobaczymy, jak mi to pójdzie. Mam nadzieję, będę starał się budować to warstwami, żeby było prościej. Nie na zasadzie, że zrobimy jedną całą stronę, tylko będziemy lecieli warstwami, bo wydaje mi się, że tak będzie dużo prościej się nie pomylić z tym wszystkim. Dobra, i mamy coś takiego. Teraz z przodu, z każdej strony robimy coś takiego. 1, 1, 1. Tu natomiast zaginamy w tą stronę, tu zaginamy w tą stronę i robimy pach, pach. I tu tak samo. Raz, 2, jeżeli chodzi o półpłytki. Przechodzimy do lewej strony. Tu znowu środek. Raz, 2. Może wyłączę shadery, żeby było łatwiej widać, chociaż to niewiele Wam ułatwi. Mam wrażenie, że z shaderami było lepiej. No ale dobra, może to troszeczkę ułatwi i tutaj znowu dostawiamy coś takiego. I bardzo ładnie nam już to wszystko zaczyna wyglądać. Tutaj znowu robimy tak, tu sobie zaginamy, tu sobie zaginamy, tu sobie dajemy 1, 1, 1, 1 i tutaj ostatnia już strona, czyli robimy po prostu to samo. Zaginamy w tym miejscu, zaginamy w tym miejscu, 1, 1 i pierwszą warstwę mamy skończoną. I już po niej widzicie, że to nie będzie łatwe i przyjemne. Kolejny poziom. Jak chodzi o kolejny poziom?
robimy tak o, jeden do góry, jeden do góry, jeden do góry, jeden do góry. I teraz tak o, tu z każdej strony możemy sobie od razu wstawić coś takiego, bo to nam ułatwi zaraz budowanie. Tu oczywiście w to miejsce możemy sobie wstawić nic innego jak półpłytki, bo to po prostu tu idealnie pasuje i idealnie nam się zazębia. I teraz idąc dalej robimy w ten sposób, że tu dajemy sobie bloczek, tu dajemy sobie do góry nogami, a tutaj dajemy sobie 3. Tu znowu dajemy sobie do góry nogami, a tu dajemy sobie bloczek, natomiast tu z przodu dostawiamy sobie coś takiego. Po bokach z kolei dostawiamy raz, 2 i mamy gotowe. I przechodzimy do kolejnej strony. Teraz tutaj robimy znowu 3, tu dostawiamy 1, tu robimy sobie tak, że dostawiamy sobie jeden bloczek w tym miejscu, jeden bloczek w tym miejscu, tu do góry nogami, żeby nam się wszystko zgadzało, a tu skierowane do wewnątrz coś takiego. Przechodzimy znowu do kolejnej strony, czyli już do tyłu budynku, znowu dajemy 3 w tym miejscu, tu dajemy 1, tu po bokach dajemy sobie raz, 2, tutaj oczywiście od wewnątrz dajemy sobie 1 w miejscach, gdzie mamy schodki, natomiast tu później po prostu sobie stopniujemy to jeszcze od wewnątrz w taki sposób. Przechodzimy do prawej strony, znowu dajemy sobie 3, tutaj 1, tutaj w bok, tutaj dostawiamy sobie cały bloczek, natomiast tutaj dostawiamy sobie schodki. Jak na to patrzę, wydaje mi się, że kolejny poziom mamy skończony. I przechodzimy do kolejnego poziomu. Teraz tak o, w tym miejscu dostawiamy sobie półpłytkę, za tym dostawiamy sobie ciemnodębowe, jeżeli się nie mylę, blok, ciemnodębowy blok. Tutaj dostawiamy sobie 1, 1 ze schodków, tu dostawiamy sobie półpłytkę, 1, tu dostawiamy półpłytkę, 1, znaczy półblok. Jezu, bo też mówiliście, że to jest Patryk, to jest półblok, a nie półpłytka. Dla mnie to jest półpłytka. W starym Minecrafcie się to nazywało półpłytka i dla mnie to jest półpłytka. I z każdej strony robimy dokładnie ten sam sposób. Czyli dostawiamy sobie coś takiego. No i tutaj ponownie raz. Tutaj dostawiamy na drewienku półblok czy półpłytkę. Jezu kochany, ta poprawność wasza mnie rozwala czasami. I tutaj z każdej strony ponownie to samo. Tuż jest naprawdę względnie, ten etap jest naprawdę względnie prosty, więc wydaje mi się, że tutaj ogólnie mam wrażenie, że tłumaczę to stosunkowo łatwo, w sensie, że każdy z was powinien sobie poradzić, ale być może się mylę, że jednak znajdą się osoby, które sobie nie poradzą, niemniej wytłumaczyłem to najlepiej jak umiałem. I wchodzimy na kolejny poziom. Kolejny poziom, widzowie, będzie się składał z płotków i półbloków, czyli robimy tak o, raz, tutaj do wewnątrz, tutaj oczywiście wstawiamy sobie kolejne, tutaj wstawiamy sobie od razu z tej strony i z tej strony coś takiego i dajemy półblok, czyli mamy raz, 2 półblok, raz, 2 półblok i z tej strony to samo. Dajemy raz, 2, tutaj schodek, schodek, od wewnątrz i oczywiście półblok. I znowu mamy schodek, schodek, półblok. I z tej strony przejdę, bo tu będzie pewnie lepiej też to widać. Dajemy sobie raz, 2. Tutaj znowu po boku 1, 1. Od wewnątrz 1, 1. No i tu mamy półblok, no to z tej strony również musi być półblok. No i ostatnia strona dokładnie tak samo. Raz, 2. Tutaj oczywiście 1, 1. Od wewnątrz półblok, półblok. Wszystko się pięknie zgadza. Możemy przejść do przodu i zbudować kolejny poziom. Kolejny poziom, widzowie, będzie się składał z bloków i ze schodków. Czyli robimy tak o, coś takiego. I teraz robimy tutaj raz, 2, 3. Raz, 2. Tutaj znowu 1. Raz, 2, 3. Raz, 2. To będzie taki miszmasz. W sumie to całkiem spoko nawet wygląda bez tego. Dobra, i teraz tu wszędzie wstawiamy sobie bloki, z uwagi na to, że te bloki będą później nam służyły jako podwieszenie jako zaczep pod łańcuchy, nie? Więc tutaj finalnie powinien wam zostać taki plusik, krzyżyk, jak zwał, tak zwał i możemy przejść do kolejnego etapu. Kolejne dwa etapy, widzowie, są banalnie proste. Czyli po prostu tutaj sobie lecimy po krawędziach, coś takiego robimy,
Tutaj dajemy 1, tu dajemy 1, tu dajemy 1, tu dajemy 1, tu dajemy w tę stronę, tu dajemy w tę stronę i wypełniamy tutaj to wszystko, no nie schodkami, tylko całymi blokami w taki sposób, że powinno Wam zostać 1. Banalnie proste. I zostało nam zakończenie naszego dachu. Zakończenie naszego dachu robimy taką. Po jednym z każdej strony, po jednym z każdej strony. Ok. Tutaj 1, 1 i schodek. I tak naprawdę cały ten skomplikowany dach, który teraz jak popatrzycie z daleka jest naprawdę turbo złożony, macie krok po kroku zrobiony. I chyba nie było tak trudno, nie? Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłem i że nikt się po drodze nie pomylił. Teraz możemy przejść do wnętrza. Czyli schodzimy sobie na sam dół. Dobra, i jak jesteśmy w środku, to możemy sobie już tutaj wszystko tak naprawdę porozwalać, co mamy z tego starego. Schody możemy względnie zostawić, ale to wszystko, co mamy tutaj, możemy sobie już ładnie, pięknie rozwalić, żeby nam to do niczego, żeby nam to w ogóle nie przeszkadzało w dalszej budowie, prawda? To bo żeby sobie wszystko ładnie, pięknie porozwalać, łącznie z tym dirtem. Więc ja po prostu stryknę palcami, dobra, i to się wszystko tutaj wyczyści łącznie z tą podłogą, że będziemy na tym poziomie, że tu będzie 0. Więc to z tym dirtem wszystko możemy sobie porozwalać. Tutaj pod tym filarem nie musicie akurat, w sensie, tutaj w tym miejscu nie musicie, ale całą resztę tutaj wszędzie dobrze by było sobie pousuwać łącznie z tymi drewnianymi elementami. Także co, ja wstrykam palcami, tu wszystko robi się porządek, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Na dzień dobry, widzowie. Jak widzicie, wszystko jest tutaj ładnie, pięknie rozdupcone. I teraz tak, jeżeli chodzi o podłogę, pozwólcie, że ja to zrobię komendą. Dobra? Bo to będzie banalnie proste i banalnie szybkie. To znaczy, tutaj całą podłogę wypełniamy sobie świerkowymi deskami. Czyli w moim przypadku to będzie set spruce planks. Ok. I podłogę mam wypełnioną. Jest to zrobione. Teraz tak, tutaj, w tym miejscu, to też możemy sobie porozwalać, wiecie co? Ok. I teraz tak, tu robimy sobie coś takiego, tu robimy coś takiego, tu robimy coś takiego, tutaj coś takiego, tutaj coś takiego, tutaj coś takiego. W to miejsce wstawiamy sobie nic innego jak półblok, żeby to dobrze wyglądało. Tutaj również możemy sobie to robić w ten sposób. Tu na środku dajemy sobie po jednym półbloczku, a tutaj możemy sobie to ładnie, pięknie domknąć w ten sposób, żeby to nam superancko wyglądało. O, coś takiego, no widzicie? Daje nam to naprawdę mega fajny kształt, który będzie ładnie i ślicznie nam wyglądał i się pięknie komponował z tym wszystkim, co my tutaj w zasadzie mamy. Ok, to mamy gotowe. Teraz tak, bierzemy sobie te schodki tak naprawdę i tutaj bez kombinatoryki. Tu nam się kończą te schodki, spoko, niech się kończą. Dajemy tutaj skręt, pyk i lecimy tutaj już do samego dołu w ten sposób, żeby te schody tutaj mieć mniej więcej w tym, przedłużyć po prostu te schody, żeby to dobrze wyglądało, nie? I teraz tak, jak chodzi o oświetlenie, skoro tu dałem na tym, to tu daję na tym i tak wiecie, co jeden, żeby nie było tak, że tu i tu macie to samo, nie? Jakby co jeden ma być w ten sposób. Dobra, tu na środku lecimy. Coś takiego ja sobie zrobiłem. Tutaj jeden odstępu i też dałem sobie do samej góry. Jeżeli nie chcecie tego robić, to nie róbcie. Ja sobie zrobiłem, bo według mnie to fajnie wygląda. Ale no się nie upieram, żebyście wy to też robili. Jeżeli komuś się to nie podoba, według mnie ma to jakiś tam klimat i sobie tak to zrobiłem. Jeżeli wy nie chcecie, to zwyczajnie w świecie tego nie róbcie. Moim zdaniem wygląda to dobrze i tak bym to zostawił. Jeżeli chodzi o parter, that's it. Możemy wchodzić na pierwsze piętro. Jeśli o pierwsze piętro chodzi, tutaj ponownie bym nie kombinował. Tu wszędzie, gdzie się da, łącznie z tym tak naprawdę możecie sobie wstawić świerkowe dechy, żeby to wszystko było już jednolite nawet tutaj pod spodem. Więc to możemy sobie wszystko powywalać, powstawiać tam, gdzie się da te świerkowe deski, żeby to już dobrze wyglądało i było wszędzie spójne. Dobra, to możemy sobie rozwalić, tu możemy sobie stawić to, tutaj
to. Tutaj tak samo rozwalamy sobie to wszystko. Tu sobie uzupełniamy to tymi świerkowymi deskami. Git, mamy to zrobione. Zostaje nam tylko środek. Środek również sobie ładnie, pięknie rozwalamy. Choć teraz jak tak myślę, to tutaj, jeżeli byście nie zrobili tego słupa, to możecie zrobić kratę. Może nie tu. Chociaż to by musiała być większa krata. Dobra, to jednak nie. Tak, miałem taki luźny pomysł, ale jednak się rozmyśliłem. Dobra, no i tu co? Standardowo wchodzę sobie tutaj wyżej, daję sobie cyk, ładnie, pięknie, tu sobie daję skręt, pyk, do samej góry elegancko. Tutaj dostawiam sobie raz, dwa, trzy, tu dostawiam sobie poręcz, żeby nikt mi nie spadł, a tutaj w narożnikach sobie, no może tu bez tego, oświetlam w taki sposób i mogę wejść sobie na kolejne piętro. Tutaj oczywiście muszę porozwalać wszystko to, co gdzieś tam jest mi niepotrzebne, czyli na początku sobie uporam się z tym brudem, który gdzieś tam miałem. I teraz tak, tutaj drodzy widzowie, robimy sobie tak o. Na początku całą podłogę, tutaj oczywiście w tym miejscu musimy dodać schodek, żeby łbem nie walić. Ale tutaj wszędzie, o Jezu, rozwaliłem sobie. No dobra, głupota nie boli, będę musiał oświetlić to na nowo. Trudno się mówi. Tutaj wszędzie wstawiam sobie nic innego jak świerkowe deski ponownie. Wydaje mi się, że one będą najłatwiejsze w zdobyciu, no i przede wszystkim będą pasowały do wnętrza, a jednocześnie nie będą takie mega ciemne, nie? Bo te takie ciemnodębowe, one są serio turbo mega ciemne, więc ja ich tutaj na przykład bym nie wykorzystywał w tym konkretnym przypadku, nie? Jakby uważam, że one są za ciemne, żeby dać do takiej budowli, która ogólnie jest ciemna. Tu wszędzie, gdzie mamy tego kobla, wstawiamy sobie wypolerowany andezyt i będzie to mega spoko wyglądało. Wierzcie mi na słowo, że będzie pan czy pani zadowolony. Git. Teraz tutaj od wewnątrz dajemy sobie pyk, no może nie tak. Znowu robimy to samo. Cyk. Cyk. Coś takiego i ponownie znowu do góry. Pyk. Mamy to zrobione. Oświetlenie dodamy później, bo wchodzimy na ostatnie piętro. Ostatnie piętro, widzu. Temat prosty i wszystkim doskonale znany. Tutaj oczywiście to wszystko sobie podmieniamy na deski. Elegancko, mamy coś takiego. Tutaj dodajemy sobie barierkę z jednej, barierkę z drugiej. Nawet możemy tak to zrobić. No i tu oczywiście pozostaje nam jedyne co to podmienić całą tą naszą podłogę, którą tutaj gdzieś mamy na świerkowe deseczki, żeby to już było wszędzie ładnie, pięknie spójne. To trochę nam pewnie zajmie, żeby to po prostu podmienić, no bo trochę tego tutaj mamy. W sumie może coś brzozowego też by się przydało. W myśl tego, żeby zrobić, nie wiem, właśnie mało jest ogólnie budowli z tych innego rodzaju desek, drewna, w sensie, no nie widziałem jeszcze brzozowej jakiejś tam, nie wiem, jakiejś wioski brzozowej czy coś. Jest coś niby z sawanny, ale z brzozy nic nie widziałem, aż się prosi, żeby może na zimowym biomie coś takiego występowało czy coś. Albo żeby w ogóle wprowadzić więcej wiosek różnego typu. Dlaczego nie? Moim zdaniem byłby to mega spoko, jakby pokazać zastosowanie tych innych bloków również w samej grze, a nie tylko, że one są i możesz sobie wykorzystać. Dobra. Ja tu pitu, ale oświetlenie samo się nie zrobi. Czyli tu trzeba je powstawiać w taki oto sposób. No i tu oczywiście raz, dwa, możemy zrobić sobie jeszcze coś takiego i mamy to finito. Finito, widzu. Tu u dołu jeszcze pyk, pyk, a tu deko, tak, o właśnie. I jeżeli chodzi o wnętrze, mamy je skończone. Teraz, drogi widzu, możemy przejść do dekoracji, bo to jeszcze nie koniec, bo kolejne dekoracje będą znajdowały się na zewnątrz i one dopiero będą robiły fajną robotę. I teraz co, jak i gdzie? No to patera. Tutaj, w tym miejscu robimy raz, dwa, trzy. Klik. Raz, dwa, trzy. I tutaj 4. Teraz tutaj dajemy sobie jeszcze półbloki. Elegancko w taki sposób i robimy sobie klatkę. Klatkę robimy sobie zwyczajną po prostu na 2, elegancko, żeby nam to ładnie, pięknie wyglądało i co najlepsze, to nie jest mój pomysł. To nie jest mój pomysł.
bo tą dekorację podpowiedział mi jeden z widzów na streamie. I dlatego, widzowie, ja was bardzo zachęcam, żebyście wy na streamy wchodzili, na moje transmisje na żywo, z uwagi na to, one są rzadko, bo są rzadko, ale jeżeli już są, to właśnie wspólnie możemy robić naprawdę mega kozackie pomysły i to tak tu pasowało, że po prostu poezja. I teraz tak o, tu robimy sobie jeden urwany łańcuch, czyli robimy na 2 i tu w tym miejscu trzaskamy, tu idealnie to w ogóle pasuje, to jest tak wymierzone na milimetry, że po prostu widzu cudo. I robimy sobie ponownie platformę, elegancko i tutaj robimy sobie na 2 bardzo ładnie, pięknie kolejną klatkę gdzieś tam dla villagera czy coś. Myślałem, żeby zrobić jedną klatkę otwartą, albo żeby w ogóle niektóre klatki porobić otwarte, ale na koniec to wyglądało średnio, więc zrezygnowałem z tego pomysłu. Więc zostawiamy takie oto klatki na więźniów villagerowych. Moim zdaniem w ogóle idea tej wieży, to jak ona wygląda, jest po prostu fenomenalna. W momencie, gdy mamy coś takiego, to jest po prostu cudo. To jest po prostu, kurde, cudo. I tu robimy wtedy na przemian, nie? Czyli z tej strony robimy całą klatkę, czyli dajemy sobie raz, 2, 3. Skoro tu mieliśmy, to był przód w ogóle, nie? Byliśmy tutaj z przodu i z przodu była po prawej na ziemi, po lewej zawieszona, więc z tyłu musi być na odwrót. I tak też robimy. Tutaj robimy sobie po prostu coś takiego, elegancko, pyk, 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 pyk. Tutaj raz, 2, 3 i tutaj dostawiamy sobie kolejną klatkę, żeby nam to super dobrze wyglądało. Mamy coś takiego, raz, tu dostawiamy 1, no i tu w tym miejscu dostawiamy sobie jeszcze coś takiego, superancko i dostawiamy kolejne elementy w taki oto sposób. Tu znowu mamy rozwalone 2 i na dole samym robimy sobie klatkę i tu nam się nic nie zapali, ja to sprawdzałem, jeżeli macie ten niebieski ogień, nic się nie zapali, nie ma opcji, to wszystko jest sprawdzone i bezpieczne, to nie ma możliwości, żeby to się zapaliło, po prostu nie ma możliwości, drogi widzu. Więc sobie tutaj robimy kolejną klatkę, pyk, tutaj oczywiście stawiamy sobie to i teraz z każdej strony sobie to dekorujemy, super, i możemy sobie zrobić w ten sposób. No i oczywiście ostatni element, czyli jakieś tam oświetlenie. To oświetlenie ja sobie zrobiłem tak, że wstawiłem sobie tu, bo to jest takie idealne miejsce na to oświetlenie. Przy tych filarach to naprawdę mega dobrze pasuje, więc jakby te płomienie dawały wam mało światła, to w tym miejscu mamy to zrobione. Ja włączam shadery i niech mi ktoś powie, że to wygląda źle. Tak powinna wyglądać ta wieża w Minecrafcie. Naprawdę. Dokładnie tak powinna wyglądać ta wieża w Minecrafcie. I wtedy robiłaby wrażenie, a nie jakiś tam zwykły wysryw, który wygląda jak jakaś kupa gówna. Tak powinny wyglądać te wieże. Mojang, do it! Macie moje pozwoleństwo, tylko na końcu zróbcie jakąś tabliczkę, że ja to zrobiłem. Moim zdaniem wygląda to absolutnie fenomenalnie i to wzbogaci wasz świat. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli wam się podobało, doceniacie moją pracę i chcecie więcej takich fajnych projektów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz, bo to się liczy praktycznie tak jak subskrypcja. Podbijcie filmik, jeżeli oglądacie go na telefonie. Zostawcie suba, jeżeli miło wam się spędzało ze mną czas. Nie dlatego, że fajnie buduję, tylko dlatego, że lubicie mnie. To zostawcie suba, jeżeli chcecie więcej ze mną spędzać czasu. Z mojej strony to wszystko. Kłaniam się nisko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, Rapajusia. Cześć.